Cześć, Michał Drzewiecki, Poprzez Wieki. Witamy Was ponownie. Tym razem znowu będziemy rozmawiali o kinie historycznym. A moim gościem znowu jest Jakub Ostrołęcki. Siemanko, cześć. Autor książki, która się nazywa Skręcona historia. Dlaczego skręcona? Dlatego, że skręcona kamerą. Książka opowiada o filmach historycznych i jak mają się do historii. A dzisiaj w ramach tego, co ostatnio można powiedzieć jest przedmiotem dyskusji od już jakichś kilku lat, bo mówimy dzisiaj o serialu, który cieszy się ogromną popularnością, a jednocześnie wzbudza trochę kontrowersji, zwłaszcza wśród ludzi, którzy znają się na temacie, a konkretnie serial Wikingowie. Dzisiaj postaramy się trochę pogadać, trochę się dowiedzieć, ile jest tej prawdziwej historii w tych serialowych Wikingach. Jak to się ma do historii i czy się ma w ogóle w jakikolwiek sposób? No ma się, dlatego że najważniejsi bohaterowie tego serialu istnieli. To są postacie historyczne, to nie są postacie wyjęte nie wiadomo skąd. Ragnar, Rollo, hrabia Paryża, Odo, ci wszyscy ludzie istnieli i duża część ich życia jest, spora część ich życia przedstawiona jest adekwatnie w serialu. Problem leży zupełnie gdzie indziej. Dobra, to zacznijmy w takim razie od początku. Kim był prawdziwy Ragnar? Ragnar był, tak naprawdę źródła często sobie przeczą, różne sagi spisane zresztą po tych czasach jak żył. Generalnie żył w IX wieku. Najbardziej prawdopodobna data jego śmierci to są lata 69 wieku. Był jednym z bardziej znanych wikingów, łupieżcą, tak? Łupieżcą, posiadaczem ziemskim, najprawdopodobniej duńskim, ale niektóre opracowania mówią też o Norwegii. Więc tu by się kłóciła ta prawda historyczna z serialem, bo serial, jak patrzymy na krajobraz, to zdecydowanie widać w tym Norwegię, a nie Danii, która nie ma nic sobie tej norweskiej surowości natury. Rollo, który występuje tutaj w serialu jako jego brat, był w rzeczywistości pierwszym władcą, ale nie księciem, bo on tytułu księcia nie miał. Normandii, wikingiem, który związał swoje losy z państwami chrześcijańskimi i tak założył księstwo Normandii. No i duża część serialu to są synowie Ragnara, którzy przez kolejne sezony starają się pomścić, też w kolejne odcinki starają się pomścić jego śmierć. To bardzo wiele postaci, tak? Tak. I władcy państw anglosaskich też są historyczni. No dobra, to w takim razie jak przedstawienie tych postaci odbiega? Odbiega w ten sposób, że Rollo z Ragnarem nigdy nie mogliby się spotkać, bo Rollo był niemowlęciem w momencie, kiedy Ragnar umierał. A tutaj są niemal rówieśnikami. Tak samo Harald Pięknowłosy to jest postać, która jest pokolenie późniejsza niż Ragnar. Ragnar był, można powiedzieć, z pierwszego pokolenia wikingów. Większość bohaterów to jest drugie pokolenie. I jeszcze zapomnieliśmy o jednej ważnej postaci. Tutaj myślę, że wejdziemy na grunt dość kontrowersyjny i dość grząski, ponieważ... I o to chodzi. Ale mam wrażenie, że ten temat bardziej dzisiaj już w tej chwili traktowany jest jako wręcz dyskusja światopoglądowo-polityczna wręcz, bardziej niż historyczna. Tak. I dlatego my nie idziemy tą drogą, będziemy starać się trzymać faktów obiektywnych. Mamy postać pod tytułem Lagertha. I tak, wiem, że kobiety w skandynawskim społeczeństwie tamtych czasów cieszyły się dużą autonomią, jeśli chodzi o życie społeczne i polityczne nawet, bo wiemy, że z tego co wiadomo mogły na przykład przemawiać na tingu, czyli na wiecu równi z mężczyznami, decydować o sprawach politycznych, były w stanie wybierać, kogo poślubią lub z kim się nawet rozwiodą. I teraz właśnie pytanie moje, tak? Czy istniały te filmowe tarczowniczki, shield maidens, czy kobiety w ogóle wtedy walczyły? Bo to jest taki znany mit. Tak. No zacznijmy od tego, co miałoby przemawiać za tym, że takie tarczowniczki, jarlanki istniały. No, pierwsza sprawa to jest Saxo Grammaticus. On się tak naprawdę nie nazywał. Kim był Saxo Grammaticus, to ważne? Historykiem. Historykiem chrześcijańskim na przełom XII-XIII wieku. Czyli już trochę później. Tak nie? jest, ale miał znakomity dostęp do źródeł. Napisał historię Danii, Gesta Danorum.
I cóż, i opisał tam dzieje Lagerty. To co napisał w takim razie? Opisał, że brała udział w bitwach i brała jako tarczowniczka udział też, tak? Czyli Świetnie. to jest też postać historyczna jak najbardziej. Czy to była rzeczywiście Tylko, że żona Ragnara? problem jest taki, tak. Problem jest tego typu, że jeżeli, co wykazała taka badaczka Judith Jash, że w tym, co Ragnar opisał o Lagercie, jest bardzo wiele podobieństw do mitu o Amazonkach, który Saxo Grammaticus jako przedstawiciel średniowiecznych elit znakomicie znał. I taki dydaktyzm przewija się przez tę jego historię, generalnie mówiący o tym, że to nie jest dobrze, żeby kobieta z bronią biegała. Aha, czyli generalnie daje on taki trochę antyprzykład, tak? To jest przerobienie antycznego mitu, to co on zrobił. I to jest, nie tylko antycznego, ale też przerobienie sag, mitów wikingów, tylko że pamiętajmy, że w tych sagach występują smoki, olbrzymy, karły. Tak? Sugerujesz, że nie istniały. Właśnie mi rujnujesz dzieciństwo. Więc teraz tak, jeżeli miałyby istnieć w tej przeszłości odległej wikingów olbrzymy, karły, no to mogłyby istnieć też walkirie i tarczowniczki. No tak, tylko że właśnie pytanie też, bo też właśnie miałem do tego nawiązać, bo na przykład Edda poetycka, tak, jak się czyta, no to też tam są opisy, że załóżmy czy księżniczka jakaś, czy jakaś kobieta tak jest. wsiadała na drakar dowodząc grupie wojów, jadąc pomścić swojego męża. No i w tym momencie to jest rzeczywiście oparte? Uwaga, spokojnie. Teraz tak. Była Bodikka przecież, zupełnie inne miejsce, zupełnie inny czas. No to celtycka królowa. Tak, ona dowodziła. Więc właśnie dowodzić znaczy walczyć. Otóż to, tak? To są dwie różne rzeczy. Jagiełło też dowodził pod Grunwaldem, niekoniecznie musiał tam walczyć. Ale jego życie było zagrożone. Prawie się, gdyby nie Dobko, tak? Zdaje się to... Z Diepoldem von Kokeritz, tak? Ale to inna bajka, tak. My nie o tym dzisiaj. I teraz tak... Dowodzenie to jest jedna rzecz. Żółkiewski, jak dowodził w zupełnie innej epoce, też był już obolały, bardzo nie mógł walczyć, bo go trzeba było nosić w ogóle w czasie jednej z tych kampanii z przeciwko Moskwie. Więc dowodzenie zostawmy, tak? Natomiast cały ambaras polega na tym, czy one w takiej liczbie, jak przedstawiono w serialu, stały z tymi tarczami razem z chłopami, tak? Na równi egalitarnie i nie ma różnic między kobietą a mężczyzną, tak jak to przedstawiono. Po nitce do kłębka spokojnie. I teraz tak. Więc mamy Saxo Grammaticus, tylko że Saxo Grammaticus to jest podanie, które mówi o Lagercie, ale mówi o Lagercie mitycznej, tak? Ze świata mitów. To jest pierwsza sprawa. No dobra, ale mamy też dwie następne kwestie. Groby. Uwaga, groby właśnie. Z tego co wiem, to znaleziono 2 groby bodajże. Tak. Jeden w Birce właśnie. Tak, on ma bodajże numer BJ 513 albo BJ 533. Jak widzowie to dojdą do tego, to mogą w komentarzach dać temu znać, żeby nie skłamać. Ja w tym momencie nie pamiętam. Birka leży w Szwecji. W Szwecji. I teraz tak, przez lata wierzono, że jest to grób mężczyzny, dlaczego mężczyzny? Bo jest broń w środku. No tak. Po czym dokładne, dzięki postępowi całej wiedzy medycznej, okazało się, że to jest kobieta. Kobieta leży w grobie i ma broń. Tak. I co więcej, z tego co się orientuję, to w Birce w tym konkretnym miejscu grzebali wojowników. To było cmentarzysko wojowników jako takich. Uwaga, właśnie. I teraz tak, uwaga. I kluczowa kwestia. Najważniejszym badaczem u nas, który się zajmuje specjalnie grobami kobiecymi wikingów, jest Leszek Gardeła. Tak? I będziemy go cytować w tym momencie. Dzięki rozmowie z nim zresztą powstał rozdział tej książki, za co chciałem jeszcze raz podziękować. I to, co wkładamy do grobu, i to są archeolodzy zgodni, nie musi świadczyć o tym, kim był w życiu grzebany, tylko co chcą zapewnić grzebiący grzebanemu w życiu po śmierci. Czyli świadczy, jeżeli ty grzebiesz kogoś ze swojej rodziny, robisz mu pochówek i wsadzasz mu broń do grobu, to świadczy to o tobie. No tak, bo ty organizujesz pogrzeb, tak? Tak, a nie kim on był. Tak. To jest wyraz twojej pozycji społecznej zmarłego, tak? Twojej pozycji społecznej, tak? Twojej kultury, a nie zawodu, profesji
człowieka, który umarł. Znaczy przynajmniej nie musi być, prawda? Tak. To tak. I teraz obecność tej broni w grobach świadczy o grzebiących, o obyczajach pogrzebowych, a nie o tym, że to jest grób wojowniczki. To może być grób kobiety z elit, ale nie wojowniczkie konkretnie. Teraz tak. Ale dobra, zostawmy, że jest to jakiś ślad, tak? Tak, bo jeszcze był drugi grób znaleziony, zdaje się, gdzieś ale indziej. to chyba generalnie też chodzi o to samo, tak? I tych grobów jest więcej w ogóle, tak. Chodzi o to, że myślano, że to są groby mężczyzn, okazało się, że dokładnie zbadano, są to groby kobiet, a jest w nich broń. I teraz Aha, i trzecia rzecz, która byłaby najbardziej przesądzająca o istnieniu tarczowniczek, byłaby. To jest bitwa pod Dorostolon. Dorostolon leży w Bułgarii, na północy, przy granicy z Rumunią. Był twierdzą bizantyjską, zdobytą przez Światosława I, władcę Rusi. Który to mamy rok wtedy? 971. No, czyli zaraz przed Cedynią, Tak można jest, powiedzieć. tak jest. Tak. W czasie, kiedy my się szykujemy do Cedynii, to Ruś urządza wyprawy na Bizancjum. Co ma Ruś wspólnego z Wikingami? No Waregowie założyli ją, prawda? Dynastię Rurykowiczów, tak? Tak. I teraz tak, pytanie, ile zostało kultury i języka skandynawskiego w Światosławie, tak? Który na to Bizancjum uderzał. Na ten Dorostolon Bizantyjczycy ruszyli, żeby go odzyskać i tam przepędzić tego Światosława ze swoimi ruskimi wojami, być może z Wikingami też. No i ruszyli, odbyła się bitwa. Bizancjum, jak pewnie wiesz, było w X wieku szczytu takiego, co swój renesans przeżywało, to bo oni byli w stanie wyjaśnić każdego, mówiąc językiem ulicy wówczas. No i wyjaśnili tych Wikingów pod Dorostolonem, zwyciężyli. Zresztą wcześniej odbyła się też kawaleryjska bitwa. No i Bizantyjczycy wchodzą do tej twierdzy i zaczynają przetrząsać ciała, tak, które leżą. Tak, te zakitrane w te kolczugi, wszystkie w hełmy i nagle jest zdziwienie. O, baby. Aha. Tak? Dlatego, że oni się bronili, tak? Czyli w tym momencie broni się każdy, kto może mieć broń. Tak jest. Światosław siedział w tym Dorostolonie pewien długi czas. Siedział w Bułgarii, tak? Kogo on tam zabrał? Dokładnie, tego nie wie nikt. W każdym razie zabrał ze sobą Madziarów, zabrał Pieczyngów, zabrał koczowników, tak? No i wiedział, że sytuacja jest ciężka. Więc na wały, na mury posłał każdego, tak? No to każdy może, kto ma w tym broń, i kobiety. może, A jeszcze jest drugie pytanie. Czy to były skandynawki, czy to były koczowniczki, które razem z tą armią rusińską pociągnęły na Bizancjum, tak? No dobra, ale mamy trzy jakieś tam tezy, na których pan Hirsch bazuje, tworząc tarczowniczki. Teraz jak wygląda prawda? No, prawda wygląda tak, że musielibyśmy odnaleźć Elzę Resdal, która napisała historię Wikingów, taką jedną z pierwszych wydanych w Polsce, mówiła, że mężczyźni mają przerosty prawej ręki. Tak? Czyli od pracy w ogóle fizycznej, i od walki też. Tak? To by trzeba zbadać. Takich przerostów u kobiet nie widać. Tak? Natomiast dlaczego się czepiam tych przerostów i deformacji różnych ran? Dlatego, że istnieją groby, w których kobiece szkielety mają ślady walki po grotach. I nie mają te groby nic wspólnego z Wikingami, ani z Europą. Są to groby ludu pokrewnego z Scytą. Czyli stepy. Tak, i jest to antyk. Tak? I na etapie wczesnego formowania się tych ludów stepowych, sarmatów na przykład, Anna Zielińska, taka badaczka, wyliczyła, że około 17% kobiet mogło trudnić się wojaczką. Tylko, że też Uwaga, co to była za wojaczka? Dlatego właśnie chcę powiedzieć też, że dużo łatwiej, no umówmy się, tak? Kobieta statystycznie jest słabsza od statystycznego mężczyzny, może walczyć mieczem, ale myślę, że skutki tego... skuteczność walki mieczem mogą być gorsze, aniżeli skuteczność walki z łukiem. No Oczywiście. bo jakby dziewczyna, która się wyszkoli, to potrafi szyć z łuku tak, że zdejmienie jednego z konia, więc tu nie ma żadnego problemu. Oczywiście, a jeszcze bardzo ważna rzecz. Te łuczniczki stepowe
znikają w momencie, kiedy plemiona stepowe, scytyjskie, sarmackie, to nie jest w tym momencie istotne. One pęcznieją, zaczynają być coraz silniejsze. Tak? Czyli się społeczeństwo rozrasta w tym tak, momencie i i wtedy nie struktura ma się zmienia. potrzeby mobilizowania Żeby każdy się trudnił. każdego, Walczą. bo to gigantyczne plemię Tak. jest w stanie przetrwać, gdy walczą sami mężczyźni. No tak. Uwaga, uzbrojeni w ciężką broń, to sam wiesz przecież lepiej, że najcięższa jazda jaka powstała, to jest bizantyjska i stepowa, prawda, i perska, tak? Katafrakci. Tak, katafrakci. I oni to uzbrojenie albo rabowali, albo kupowali od tych cywilizowanych państw. No i to już nie byli łucznicy na lekko, tylko trzeba było mieć masę i wytrzymałość i siłę, żeby tym operować. Więc generalnie to jest taka, z tymi tarczowniczkami taka trochę opowieść jak z Radiem Erywań. Czy to prawda, że samochody rozdają na Placu Czerwonym? Tak, prawda. nie samochody, tylko rowery. Nie rozdają, kradną. tylko kradną i nie na Placu Czerwonym, tylko Na Placu Rewolucji, tak. w Moskwie, a w Leningradzie, Tak. albo za rybką. Tak, tak jest. Znaczy, wiesz, bo to jest też taka sytuacja, jak czytałem o ciekawej markietance z czasów napoleońskich. Kobieta, która była, nie pamiętam jej nazwiska niestety, jak ktoś pamięta, to może też napisać w komentarzu, to też jest istotne, bo właśnie w tej chwili to wpadło do głowy. To była żona, zdaje się, jakiegoś francuskiego oficera, która tak kochała męża, że stwierdziła, że będzie mu pilnować tyłka nawet na polu walki. Szła z nim do bitwy normalnie. Podobno całkiem nieźle strzelała z muszkietu i cały pułk o tym mówił, że to markietanka, a bije się jak facet, nie? No czy to znaczy, że markietanki stawały ramię w ramię z żołnierzami? to. Nie, to znaczy, że ta jedna stawała i chwała jej za to. Natomiast jakby jest to jedna jaskółka, tak? Bardzo ważną rzecz poruszyłeś. Ona strzelała, tak? Natomiast my mówimy o świecie wikingów, kiedy mamy walkę w zwarciu. Tak, brutalna siła fizyczna decyduje w dużej tak mierze. jest, tak jest. Także to... Więc no i sam Leszek Gardeła przyznaje, że bo zapytałem go wprost o obecność tych tarczowniczek, że to jest gruba przesada. To, co się w tym serialu wyprawia, a zwróć uwagę, że one stanowią tam często po 30% składu tych szyku. No tak, to jest grubo. Uwaga, sprawa kolejna, która jest gigantyczną niekonsekwencją reżysera. Otóż one są w walce. Tak? One walczą, one płyną statkami. No i później po walce dochodzi do czegoś takiego, co dochodziło zawsze w antyku, do XVIII wieku tak naprawdę, dopóki armii nie zamknięto w koszarach, czyli jest normalna grabież i gwałt. Tak? Myślę, że dzisiaj do tego też dochodzi. Jak jest tylko możliwość. Miałem na myśli kraje cywilizowane. A, dobra, okej. Tak. Nie rozmawiamy o barbarzyńcach, Tak, tylko... niedaleko stąd będących zresztą. Tak, my w krajach cywilizowanych, tak, nawet one przeszły przez pewien etap, niektóre inne kraje dalej go muszą przejść, jeszcze przechodzą, tak, ale niedaleko leżące, ale te kraje, wszystkie, cała Europa musiała przejść przez etap grabieży, tak? No i generalnie tak, wchodzimy, grabimy, gwałcimy, mordujemy, zabieramy świnie, kury, jakieś ubrania. Zwłaszcza, że zaopatrzenie tych wojsk też było bardzo różne, Tak jest. Ale poza tym taki był cel wypraw wikingów, tak? No tak, to byli łuk, piraci, rozbójnicy, tak? Uwaga, nagle widziałeś kiedykolwiek kobietę w tym serialu, która grabi, morduje specjalnie, wyżywa się na wieśniakach? Nie, one wręcz chyba wyrażają swoje nie zaniepokojenie, tylko niezadowolenie z tego. Tak, wiesz co, jest taka pierwsza scena, Lagerta w jednym z pierwszych łupieństw, jakie... Chyba nawet nie wiem, czy nie chodziło o Lindisfarne, ale nie jest. Zaraz chyba po, tak? Chyba zaraz po Lindisfarne. Ona nie ma nic przeciwko temu, jak tych mnichów, tam jeden zażynają im gardła, tak, łupią ich toporami po głowie, czy wieśniaków. I nagle jest oburzona, jak jeden z towarzyszy Ragnara próbuje wieśniaczkę zgwałcić, tak? Nagle nie, nagle się okazuje, że niekoniecznie. Później jest inna scena przy oblężeniu Paryża, kiedy towarzysze Rolla, z tego co pamiętam, dla zabawy palą żywcem frankońskich jeńców, tak? I to robią sami mężczyźni, tak? Kobiety przed chwilą się biły, ale już ich w tych scenach nie ma. No sorry bardzo, tak? No jeżeli to by były, tak? Umówmy się, jeżeli kobieta jest w męskim świecie takich wojów, którzy trudnią się też takimi niemiłymi sytuacjami, to nasiąka tymi zwyczajami tak samo. Tak? No tak. Zaczyna kląć jak oni, zaczyna jeść jak oni, zaczyna wyglądać jak oni przede wszystkim. Tak? To snajperki przecież sowieckie opisywały, że
że one się stawały coraz bardziej mężczyznami w czasie służby. Więc to jest niekonsekwencja. Skoro już tak chcemy masowo włączyć te kobiety w pełnię działań wikingów, to niestety trzeba by im też pozwolić rabować, mordować. Tak? No tak, a czasem nie, a tymczasem one są nagle święte. Tak? No. Słuchajcie, no to na razie kończymy z częścią pierwszą. Nie kończymy tematu jeszcze, bo jeszcze mamy sporo rzeczy do przegadania a propos tego serialu. A tymczasem gorąco polecam książkę autorstwa Kuby Ostromęckiego. Skręcona historia o tym właśnie, jak kręci się filmy historyczne, na ile one się mają do historii, na ile nie. Jest tam o serialu Wikingowie, jest tam o bardzo wielu różnych produkcjach. Także dla chętnych bardzo fajnie się czyta. Niestety wadą bardzo wielu książek historycznych w ogóle jest to, że pisane są bardzo nudnym językiem. Ta książka tej wady nie ma, to się czyta jednym tchem, także gorąco polecam. Co więcej, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów o różnych innych filmach, to też się poruszamy. Jest to Braveheart, jest to Gladiatorze, będzie jeszcze o wielu innych filmach, także serdecznie zapraszamy. A my na razie jeszcze zapraszamy na drugą część, gdzie omówimy dalszą część serialu Wikingowie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!